Podcast na garaż to seria, w której jeździmy do znanych i lubianych postaci w świecie internetu i sprawdzamy, co trzymają w swoich garażach. Także witajcie w kolejnym Czekaj, co? Ty u siebie kurwa jesteś? A, przepraszam, to nie wjazd na garaż. No To nie wjazd na garaż, tylko na loterię. Pokaż co tu masz. Zapraszamy. To jest taki backstage. No, jak takie to wszystko wygląda. To wcale nie jest takie łatwe i proste, bo widz już widzi efekt finalny, jak te auta, nagrody i wszystko inne są ustawione. Ale zobaczcie, jaka masa ludzi musi pracować przy tym przedsięwzięciu. Ja się opierdala. Ja najlepiej Pokazuję. pomagam, bo razem, widzicie? Się dzieje. Każdy ma ciężkie zadanie, bo oni tak muszą to ustawić, żeby było ładnie, a ja potem przez 5 bitych godzin muszę utrzymać interakcję z widzem. Ja kupiłem 50 losów, wygram? To byłby najgorszy scenariusz. Nie, Więc to ja mam nie nadzieję... kupiłem. Ale kupisz nam potem takie drugie za to, że nie kupiliśmy, nie? Nie. Nie, no żartuję, nic nie Zauważyłem to, Pierdolił na minę ostro. ale to jest normalna reakcja kobiety, jak słyszy, że chłop... Wiedzieć, ja też 50, drugie tyle kupiłam. Teraz tak mówi, bo ustrza, że ty nie kupiłeś. Ale to jest normalna reakcja kobiety w tej sytuacji, kiedy chłop kupuje właśnie e-booki. Jest tak, ile wydajesz na e-booki? Co? A potem jak wygrywa, to nagle jest, fajnie, że kupiłeś, nie? Przecież to było, kurwa, dlaczego tyle wydałeś? A jak już wygra, to jest... Ty, ten Xbox to nawet będę z tą grał, nie? Cały czas cię wspierałam. Tak, ja nie mówiłam, że źle, że wydałeś te pieniądze z naszego konta Ja ci oszczędnościowego. mówiłam, że masz to kupić. Tak. Ale byłby w chuj przypał, jakbym to stał i by telefon zadzwonił. Obyś się zesrał w chuj. Ale tego się najbardziej boimy, bo nawet tak jak w przypadku twoim, gdzie wymyśliliśmy na ostatnią chwilę, że zrobimy to wszystko dzięki tutaj Tefciowi, to mamy masę innych znajomych, którzy mogli tak, wziąć udział w tym i dzwonić. Rodzina czyjeś mamy jest halo. Najgorsza sytuacja. No ale Weź to- dopilnuj, żeby to ktoś jest nie kupił, nie? Pełna losowość, więc każdy, kto kupi, ma szansę, ale w regulaminie jest tak, że ani my, ani członkowie rodziny nie mogą tego kupować. Więc miejmy nadzieję, że wszyscy do tego się ustosunkowali. Nie, no nie zdarzyło się jeszcze w Kiedyś historii. musi być ten pierwszy raz. Oby nie u nas, bo w historii loterii nie zdarzyło się, żeby wygrał jakiś znajomy. Szansa jest. Przy Oj Domku było zabawnie, A co tam? bo wygrała dziewczyna, która jest dziewczyną właściciela Will With It, tego kanału. To było takie... Ja też nie wiedziałem od razu, mówię, no dziewczyna wygrała jakaś ten. I potem nagle ktoś mi pisze, mówię, więc to już było blisko, ale nie tak bardzo, że faktycznie jakiś turbo znajomy. Zobaczymy. 18 nagród, twoja kobieta właśnie je wypisuje, więc... No to mówiłem właśnie, że za te garnki, nie? W zamian. A nie, ale Fiskars. ziemniaków mamy trochę więcej. To raz. Bo przysłali w kartonie, a my chcemy To wziąć. i to i to. O, Drewno do lasu będziemy brać? takich Ty wciąż. fajnych nie mamy akurat. Na Podlasiu jest tyle ziemniaków. Ja bym zaczął gotować w chacie, jakby takie garnki były. Jasne. Tych loterii na polskim YouTube jest naprawdę masa, ale my jako jedyni, tak chyba wszyscy przyznają mi rację, podeszliśmy do tego humorystycznie. No nie pierdol, że nie. Pokaż mi drugich, co Nie no, podeszli tak... oglądałem live ostatnio, nie? Tego fajny był i kurwa tak mi ochotę narobiliście, że poszedłem do żarki i sobie hot doga zrobiłem. Widzisz? Zrobił sobie. Też widzisz kurwa, nie? Widzę. Najpierw masa, potem masa. To zabawne, że Tefcio w Hondzie wypierdolił tylną kanapę, a 2 McDonaldy wpierdolił. Więc jakby jest 1-1. Byś poszedł na siłownię, to byś z kanapą mógł jeździć i pasażerów wozić. Właśnie. No nie no, wracając do tematu, pokaż mi drugich takich, co zrobili coś takiego. Tak w humorystyczny sposób, a nie po prostu postawili pyry jak auta, światełka puścili, poszli na scenę i przez bitych 5 godzin pierdolili Chociaż kupę taki buka, Kickster kupę by buka. tak nie zrobił, by to tak nie pasowało do tego No ale wizerunku, co Kickster ma jest- teraz. No nie no, Kickster jest zabawny wizerunku, co gość, ma taki teraz. Bo ostatnio widziałem jego loterię, to tak zamulał, no ale... No właśnie o to mi chodzi, że mi się to nie podoba w tych loteriach. Ale Kickster to Kickster, no. Nie, ale ogólnie Kickster nie zamula, on jest zabawny. Ojciec jest wesoły. motoryzacyjnego YouTube'a Dokładnie. polskiego, no to jakby... A że my robimy sobie jaja w internecie, no to tak wyszło. To na nas, nam przypadło robienie humorystycznej loterii, ale z jakże poważnymi nagrodami. Bo jednak to jest 900 000 złotych razem z karbonami. Nawet rejestracja jest taka. WI 900 naszych K, czyli 1000. O kurwa, ty tego tak nie przekminiesz. Widziałeś? Ale fokus szybszy. Gdzie kurwa fokus szybszy, chłopie, napęd na 4 koła, 551 koni. To u mnie napęd na 4 koła trochę więcej może być koni. Cie, nowe Michelin 4S. Nowe Pilot Michelin 5. Fajne sporty. Pilot Sport No. 5, no. O to pogadamy sobie na live o oponach. Bo właśnie chciałem Co, powiedzieć... będziemy reklamować je?
Powiemy, że wyszły Michelin 4S, znaczy, że są 4S to już stary jak świat. Kurwa, że weszły 5, a tu są 4, a na piątkach jeszcze nie jeździłem, więc nie wiem jak się jeździ, czy lepią. A ty masz No, ogólnie porównanie. piątki są lepsze, bo na deszczu Tak? lepiej kleją. Bo A te na sprawdzałeś deszczu już to, czy tak tylko Ha, napisali? chuj. Ja 59 tempomat i kurwa idzie po deszczu równą linią. Nie, no jak mam z tyłu mam super sporty, one są takie podobne do 4S-ów, no to kurwa dupsko desyfruwa, przód się trzyma, więc fajnie, nie? No, przyjdzie mi przetestować te piątki w końcu, no na pewno przyjdzie. Kurwa, ja się boję na live gadać, wiesz co ty? Co ty? Ja się na początku bałem. Z live'ami to jest Chciałbym tak, jakiegoś kielona wypierdolić albo co, jakiegoś drzewa. Bo 8. w historii polskich loterii motoryzacyjnych były takie live'y, na których ludzie walnęli kielona. Może tego nie było widać? Ja chyba wiem kto. Nie mówmy, jak wiesz. Niech się domyślają. To ci od tych humorystycznych loterii. To nie tylko był kierunek. Ja tylko dzień wcześniej. I po prostu potem jakby trochę, że nie wstałem, ale no nie. Ale żeby wstać to na rozruch też trzeba machnąć. Nie, ja nie umiem klina klinem. To się nazywa, czekaj, jak to się u nas nazywało? Oskar, jak się u nas nazywało, jak pijemy alkohol następnego dnia? Regulacja! Regulacja, no. Regulacja! To my nie... Nie, dzisiaj regulacji nie będzie. Backstage. Dzisiaj regulacji nie będzie. Za kulisami. Ale- To Nitro sponsorował? Dokładnie. Jak jeszcze z Szymonem byli tutaj ziomkami, bo teraz jest A, to jego pierwszy motocykl. trochę się Jeździł. poróżnili, tak. Przed tym, przed tą BM-ką co teraz kupił, to na tym się uczył. To jest potwierdzone i naprawdę. To jest właśnie Nitro na nim jeździł, nakleił nam naklejkę. No teraz może i... Nie rozbił? Nie mogę tego otwarcie powiedzieć, ale pakiet był zupełnie inny tutaj plastików w tym aucie. Nie, bo po prostu zmienił, był ładniejszy. Ale wracając jeszcze do tematu live'a, to najgorsze jest pierwsze 5 minut. Naprawdę. Wchodzisz, masz stres, no bo wiesz, witasz się, widzowie, pierwsze 5 minut jest, potem już idzie jakoś z górki. I też tak miałem, na początku tak, jeszcze widzę Szymona, Telepawa, jeszcze widzę Szymona, który kulkę, wiesz, w plecy włożył, gdzieś tu się opiera, a tu ścianę i robi, prawda, tak, co ty robisz? Ja tak, boli jak chuj, tu ciągnie, tu boli. Podjeżdżenia BMW. Mówię, mamy live, za 3 minuty wychodzimy, dobra, będzie git, pierwsze 5 minut najgorsze. Ja mówię, nie no chłopie, ja się kurwa zesram ze stresu teraz, o ty pierdolisz, kurwa, o roller. Ja mówię, tak nie no, patrzcie, bogatemu to i byk się ocięli. Moje! Nie dmuchnął. Za złotówę nie ma, ale 39 były. Kurwa, może wygrać. Ciekawe, czy jest to ostatnia nasza akcja, czy jeszcze kiedyś zrobimy taką? Następnym razem Typera. Niby się Dawajcie mówi, że do fundy. 3 razy sztuka. Who knows, who knows. Już od pierwszych loterii powstałych na polskim YouTube'owym podwórku byłem ciekaw, jak to wygląda od backstage'u. A że nadarzyła się spontaniczna możliwość nagrania tego dla was, to powstał ten krótki film. Tak jak mówiłem ostatnio na Instagramie, staramy się przejść z form pionowych na te klasyczne poziomy. I aby zachęcić was do wspólnego budowania tego kanału, musimy zawrzeć obustronny deal. Jeżeli więc pod tym filmem będzie skromne, ale okrągłe 1000 łapek w górę, to wybierzemy sobie 3 komentarze i ich twórcom wyślemy po stówce. Lepiej mieć niż nie mieć. A dzisiaj o wycinaniu katalizatorów. Tak, bo na live z losowania miałem odegrać scenkę właśnie wycinania katalizatora, która przez lekkie zestresowanie wyszła dość cringe'owo. Ale w naszych głowach, jak nad tym myśleliśmy, to było gigamocne. I przy tym pozostańmy. Jak ten samochód będzie brzmieć po naszym zabiegu. Dobra, Musimy się przejść tą chwilę, nie? jedziemy. Seryjny wydech będzie tylko trochę poprawiony, nie? Po prostu już w jednym ze swoich samochodów wyciąłeś katalizator. Nie, czekaj, weź wyłącz na chwilę kamerę. Katalizator jest, ale sportowy. Na takim kursie byliśmy. I pokazali, jak to robić. Na naszym. To był korespondencyjny kurs wycinania katalizatorów. Mój kolega był kiedyś na takim korespondencyjnym kursu pilotażu. Już go z nami nie ma. Co pilotował? No właśnie. Się i to nie za dobrze. W ostatnim filmie mogliście zobaczyć reakcję m.in. detailera na wydech w naszym porobionym Focusie, więc tam zapraszam do pełnej reakcji. W ogóle bardzo fajny materiał o tym autku nam wyszedł. Dla mnie się podoba. Dla jego też się podoba. Wracamy do studia. W tym materiale na pewno powtórzymy to dobre kilka razy, ale to najbardziej rzuca się w oczy. Pracuje nad tym mega dużo osób, jak w telewizji. Realizatorka, operatorzy, makijażystki, dźwiękowcy i nawet autoczyścioszki. Detailerzy. A tutaj masz, zobacz jakie mazy, człowieku. Hologramy wszędzie. O kurwa, to ta droga bransoletka z Balenciagi, ja pierdolę. Tak na ziemi leży u nich. Nie oszczędzamy. My nawet Balenciagą kleimy to. To jest ten tor, ten... No Mungring. A, no ten humbum... O, wasze pieniądze się tu drukują.
Wasze pieniądze. Co ty o tym sądzisz wszystkim? Niech widzowie napiszą, bo ja to nie wiem. Spontanicznie. Fajny kącik. Fajny. 24.pl Alukołpak porysowali. Co porysowali? Alukołpak. Sęk w tym, że temat loterii w tym filmie to cały chuj. Przypadkowo odkryliśmy tajemnicę głosu Detailera. Jak go oglądasz, to na pewno zastanawiałeś się, co tu kurwa nie gra. Przecież on mógłby dubbingować Kaczora Donalda. No i tajemnica jest prosta. Chłop ma po prostu dożywotni zapas helu. To odkryliśmy tajemnicę twojego głosu. Tam butle z helem kurwa stoją. No oczywiście, Zawsze że ze tak sobą normalnie bierzesz? mówię tak, wiesz. To jest jak w tym TikToku, wiesz jak jest? Ja bym Przepraszam cię bardzo, posłuchał, jak pobawisz ty się po ze helu mną mówisz. tymi samochodami? Słuchaj, no A ja bym cię albo posłuchał, jak ty pojeździmy po raz... helu gadasz. Tak. Ja jestem ciekaw kurwa, to będzie do kwadratu, nie? Nie, Wika nie. Daj mi trochę. Nie działa, zepsułeś. Co? Dobra, nie? No i co, mój głos jest niby taki jakiś śmieszniejszy czy coś? No chyba z byka spadliście, mam cały czas taki sam głos. Prawda? No, cały czas tak samo. Ua. Witamy was widzowie na gigafury.pl. O ty, nie mogę, bo się w łeb kręcisz. To, co my uznaliśmy za mega dziwne i nietypowe, to wszechobecny chaos. Ale przy tym spokój i pełna chillera. Tutaj nic nie było zaplanowane, pełny spontan. Mieliśmy na live robić konkurencję z wymiany kół, taki a la Pit Stop Challenge. I nikt nie potrzebował tego przetrenować. Jak będzie, tak będzie. Może to właśnie kluczowa zasada i właściwe podejście. Bo my robimy wszystko zupełnie odwrotnie. Że u nas na spontanie? No wyjdzie jak wyjdzie. No jak nie wyjdzie, to nie wyjdzie. No nic. Cały sęk w tym, że jesteśmy trochę w szoku. Że to wszystko jest takie spontaniczne. Oni nie są na nic przygotowani. Jak my byśmy kiedyś robili lotarię, to każdy by chodził jak w zegareczku, nie? Wszyscy spięci ostro. Oni tu luz mają. Helem się bawią. Ja w sumie nie wiem co lepsze teraz. No, chyba trzeba Skoro tak to się- wychodzi, Chyba nie? trzeba tak wyjebkę mieć bardziej. Mieliśmy robić na live pit stopa tym autem. Nawet nie przetrenowany, nie przećwiczony, nic. Jak będzie, to będzie. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Jak nie, jak spadnie z podnośnika i... Swoją drogą to ta sama sala, co na większości innych loterii. Ale tutaj, moim zdaniem, chłopakom sceneria wyszła zajebiście. No, nie ma nudy. Dajcie sami znać w komentarzu, co o tym myślicie. Czy tu się akumulatory rozładują, one ciągle na światłach stoją. No i sadza z wydechu podlanego Focusa też się przydała do charakteryzacji postaci mechanika. No, upierdolić się trochę musiał, nie? Co tam taka smoła? Skąd? Tak? Tam stoisz. Ja mam tam podlaną mieszankę mocno, także... O kurwa. Dobra, dawaj. O tutaj to się zesrasz, człowieku. Dawaj z lewego, bo lewy jest przelot. Ja pierdolę. Mówiłem, że będzie dobry sprzęt. Ale to jeszcze. Tu! A mam mechanik. O kurwa mać. Dobry sprzęt, co? Jeszcze z drugiej symetrycznej. No i tak jak było planowane, wyciągnęli mnie przed kamerę podczas live'a, ale proszę, nie oglądajcie powtórki, bo wykręcam. Nagrywanie filmów to zupełnie co innego niż takie wydarzenia na żywo. Na przykład te zdanie powtarzam już 5. raz, żeby wyszło idealnie. No po prostu psycha siadła. Zapomniałem, żeby w kamerę patrzeć. Zdarza się. Reakcje wygranych były różne. Jedni nie odbierali telefonu, drudzy zachowywali taką odczuwalną obojętność, ale najwięcej oczywiście było tych pozytywnych. I w tym miejscu też rozwinę kilka wątpliwości, które przewijają się przez czaty różnych loterii. Ustawka, scam i tak dalej. No nie. To, aby to było losowe, jest na tyle kontrolowane i uregulowane prawnie, że nonsensem byłoby narażać się na naprawdę gigantyczne i okrutne kary, będąc w jakimś tam piku swojej działalności. Wszyscy są świadomi tego, że loterie za czasów swojego największego zainteresowania generowały potężny zysk. Liczony no na pewno w milionach. Ale to nadal jest sytuacja win-win. Ty wspierasz swojego ulubionego twórcę, to tak jakby zdonatować streamera. A przy okazji dodatkowo możesz wygrać coś wartego tyle, że życie to tak naprawdę możesz ułożyć sobie od nowa. Widziałem też wypowiedzi, że są osoby, które kupują tysiące losów i wydają na to horrendalne kwoty. A zawsze wygrywają ci, co kupili zaledwie kilka. Dziwne. Przecież więcej losów to matematycznie większa szansa na wygraną. Więc zapytałem o to Detailera, a ich loterie to
jedne z popularniejszych, więc mają w tym trochę doświadczenia. I uwaga, nie zdarzyło się, aby ktoś kupił tak wielkie ilości losów, więc to zwykły shit talk, aby zrobić gównoburzę. Nikt tyle nie kupuje, bo w sumie po co? Oczywiście, tak jak mówił Detailer, tu nie ma miejsca na powagę i to jest zajebiste. Też staraliśmy się dopasować do vibe'u. No patrz, Hondziarzowi nawet słoma z butów wystaje. Halo, halo? Z kim rozmawiam? Czy jest to Dawid? Tak, a z kim rozmawiam? Z Dawidem, ci powiem. Ale zadzwoniłem do ciebie z jedną niewielką sprawą. To my mu kazaliśmy zadzwonić. Bo wygrałeś M czy CS-a. Czekaj. Co? Tak, wejdź sobie na live'a i sobie zobacz. Właśnie wyciągnęliśmy los, na którym był twój numer. Nie, ty pierdolisz. Około 30 000 wartość rynkowa. Nowe rynki. Czekaj, wariacie. Nie, spokojnie, wiesz, czaisz to, że Dawid wyciągnął Dawida, Wiesław Junior? Nie, ja pierdolę. Wygrałeś, brawo stary! Brawo! Gratulacje, róbcie tego lotu, róbcie gazu, róbcie dym! Ja kurwa wypiłem 200 i piwo. Rozumiesz to? Chłop wygrał auto za tyle siana. Mi to chyba pikawa by stanęła. Dobrze, że był trochę znieczulony, bo mogło być różnie. Możemy gdybać i wizualizować sobie, jak zachowalibyśmy się, jakbyśmy ja czy ty wygrali takie auto lub tyle siana. Znając nasze szczęście, raczej to się nigdy nie wydarzy. Ale te wizualizacje raczej nijak mają się do prawdziwej reakcji i tego szoku. A tak w ogóle w tej Warszawie czekaliśmy ponad 4 godziny na dowóz jedzenia. No bo tak wyszło, że od rana nic nie jedliśmy. Zamówiliśmy głodni jak wilki na początku live'a, dojechało dopiero po zakończeniu. U nas w Białymstoku końmi to maksymalnie godzinę dowożą. Co? Fajna reakcja. Potem się zaczął płakać. Mi się wydało, że alkohol zszedł. Alkohol zszedł momentalnie i było... Co następne? Weź zdrać. A kiedy ten odcinek u Ciebie będzie? Za 4 miesiące, kurwa. Stop. No i tutaj mamy grubego lika, ale nie jest to oficjalne, więc nie będziemy chłopakom mieszać. No może jak spowolnicie to nagranie, to wyczytacie z ruchów ust. Nie wiem, ale moim zdaniem każda kolejna loteria na polskim YouTubie staje się coraz mniej opłacalna dla twórców. Po prostu hype na to przemija, jest to normalne, naturalne. Więc teraz trzeba wymyślić coś nowego. My mamy chore pomysły w środzie. Ale dobrze. Zwróciło się? Co? Zwróciło się? Ledwo na 0. Ale to dobrze. Ja to trzymam dla was. To tym pozytywnym akcentem można skończyć. Tak. My nie zarobili... Ważne, że chodzić na zero. My nie straciliśmy, widz zarobił, wszystko się zgadza. Tak ma być. 18 widzów. Technologicznie nic nowego, wszechobecne routery, kable, a wszystko sprowadza się gdzieś tam do komputerów w realizatorce. Z technicznych rzeczy mógł zwrócić uwagę ten wielki wyświetlacz złożony z paneli. W kamerze na live wygląda zajebiście i robi genialną robotę. Teraz widzicie te studio od innej strony niż widzieliście na live. I tego nie widać, że tam na górze jest jeszcze realizatorka, gdzie jest dużo komputerów i wszystkiego. Naprawdę sztab ludzi nad tym wszystkim pracuje. Drukarki zapewne łączą się z jakimś zewnętrznym serwerem, który obsługuje stronę i generowanie losów, przez co wydaje się magicznie i nie wiadomo skąd biorą się tam te losy na bieżąco. Ale to tak naprawdę stara i dobrze znana technologia. Nic specjalnego, kupujesz i parę sekund później już drukarka ma polecenie do druku. Standardowo jak przy wszystkim, przy takich produkcjach, routerek, oczywiście, koniecznie. Dużo kabli. Routerek i dużo kabli. I to się łączy, i to się drukuje, to są drukarki. Tyle. Gdzie masz moje garnki? Poza tym od tych wszystkich sprzętów, kamer, świateł, komputerów, mimo włączonej klimatyzacji było w tym studiu przez cały okres trwania live'a niczym w saunie. Wydaje się takie proste, a nawet takie pierdolenie do kamery przez 5 godzin mogło być tam naprawdę trudne. Może nie trudne, ale męczące. Doszliśmy do końca tego filmu, więc przypominam o progu 1000 łapek. Jeżeli go przebijemy, to do 3 komentujących leci po 100. Pamiętaj też o subskrypcji wraz z dzwonkiem, aby nie przegapić kolejnych materiałów, które już tuż. Piona.